Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Roman i zapraszam was na coś, czego trochę się nie spodziewałem, że zrobię w ogóle, bo nie wiedziałem, że takie wydarzenie jest. Otóż za jakieś 1,5 minuty zaczyna się Annapurna Interactive Showcase 2022. No oczywiście Annapurna sobie ostatnio bardzo dobrze radzi, dlatego że oczywiście wydali Streja, który jest no tak naprawdę trochę fenomenem, można by powiedzieć. Widzę, że mi dropi coś klatki. Nie wiem dlaczego. Mam wrażenie, że dlatego, że mi się kończy film renderować. Także mam nadzieję, on już dosłownie się zapisują pliki. Także mam nadzieję, że za chwilę to ustanie. Jeżeli nie, to coś się postaram na to poradzić. Generalnie to trochę dziwne. Raczej internet mi nie wyrabia. Aż na szybko speed testowalne, bo jakby trochę mi limituje na 7 kilobitach z 10, jakie mam ustawione. Trochę dziwne. Dajcie mi na szybko zrobić speed testa. No rzeczywiście, mogę mieć jakieś lekkie problemy z internetem, bo downloadu mi pokazuje 300 megabitów na sekundę, gdzie powinno 2 razy tyle. A nawet 3 razy tyle w sumie. Ale okej. Mam nadzieję, że się zaraz ewentualnie uspokoi. W każdym razie, wyciszmy Spotify'a, włączmy tutaj, nawet nie wiem, czy jest jakaś muzyka na tym streamie. Żadnej muzyki na tym streamie nie ma i co ciekawe, kurwa, jest ten stream 720p. No nie jest to zbyt dobra rozdzielczość, ale cóż. Zobaczmy. Dla was to nie będzie aż tak wyglądać jak dla mnie, ale w wyższej jakości tego niestety nie ma. No i mamy oczywiście wstęp ze Strejem. O, i ta gra, Boże, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale mam nadzieję, że będzie ogłoszona data premiery, bo ona już była ogłoszona dosyć dawno temu. Nie wiem, co się z nią dzieje, ale bardzo mi się podobała. Mamy też 12 Minutes, które było ostatecznie trochę średnie, szczerze. O i też fajnie, bo nie będzie to jakieś bardzo długie. I widzę, że dalej dropi mi te klatki. Tylko dlaczego? Nie mam bladego pojęcia. Dobra, czekajcie, jak ja on tutaj mówi, zobaczmy wynik. Nie no, upload tutaj to jest wina ewidentnie YouTube'a albo OBS-a. Nie wiem za bardzo czego z dwojga. Generalnie. Poczekajcie, muszę coś zobaczyć. Tak jak myślałem, nie ma audio. Czemu nie ma audio? Coś mi się tutaj pokiepściło. Dajcie mi chwilę, żeby to ogarnąć. Wydaje mi się, że to dlatego, że OBS nie był włączony, tak, bo plugin nie ogarniał. Dobra, widzę, że bardzo technicznie, dobra, wiecie co, jak już taką przerwę robimy, ja zresetuję szybko streama, bo coś mi dropi klatki. Okej, powinienem być z powrotem, ale nie rozumiem dlaczego dropi mi strasznie klatki. Chwilę, tu gdzieś chyba jest jakaś opcja w YouTubie, żeby użyć innego serwera. Też, nie no, to powinno być tak chyba skonfigurowane. Dajcie mi chwilę.
Dobra, jeszcze jedną rzecz spróbuję zmienić. Bo coś tu jest nie tak. Ciągle mi dropi klatki. Gdzie nie powinno, bo internet według speed. Okej, na innym serwerze jest lepiej, ale nadal mam jakieś 10% zgubionych klatek. No, ale to nie jest 50% zgubionych klatek, także mam nadzieję, że będzie lepiej. Także wróćmy do pokazu. With Jala's third grade boyfriend, Sergio. Jala's base attack does damage and builds up her willpower. Taunts reveal your opponent's weaknesses by putting them in a mood. My mom says Grę to w ogóle pokazywali na chyba trajbece. Wydaje mi się, jakoś ono mi się za bardzo nie podoba. Now Sergio is in a thirsty mood. His attacks do less damage and have a chance to backfire. When he's in this mood, Jala's thirst skill does way more damage. In between their attacks and deflections, the player shapes Jala's personality and backstory through choices, which build up her persona. Just when Jala thinks she's getting through to Sergio, he pulls her into his inner world, a psychic landscape where he's the man he imagines himself to be in reality. What the hell? I can't make a dent. Sergio's ego makes him invulnerable to attack. What's a girl to do? Like most South Asian men, all it takes to destroy Sergio's ego is a single word from his mom. Jala summons the next best thing to help her win this psychodrama battle. Her mom. trouble. No! Ta gra jest najmniej dziwna, bym powiedział. Niezbyt mi się podoba. Takie mam wrażenie, miałem same odczucia, kiedy to było na Summer Game Festie pokazywane. Jak mówię, na trajbece, wydaje mi się. We hit him with a rage skill. The battle ends not with a defeat, but a reconciliation. They've worked through their issues during the battle and can now start again. I'm sorry I came on so strong, Jala. As friends, or maybe even something more. When Jala needs to clear her head, she heads out to the abandoned theme park just outside of town to go skating. These days it's run by the bear mascot Soundy and his creepy cult of skaterpunk kids. Our approach to skating is to make it accessible, not too punishing, but also add enough depth for folks that really want to get into it. The basics are to keep the combo meter going up for high score. Taki Tony Hawk, tylko że nie. Extend the combos on rails, wall runs, manuals, quick turns, and end on a combo finisher for a big score. These are just some of the stories and mechanics packed into Thirsty Suitors. We have so much more to share with our players. We can't wait for you to join Jala as she confronts her mistakes, makes up with her exes, reconciles her cultural differences, and becomes the person she was meant to be. Thirsty Suitors is coming to Steam, PlayStation, Switch, and launching into Game Pass. Experience the game for yourself with a Thirsty Suitors Steam demo. Out now. No jakby to kogoś interesowało, to jest na Steamie. No mnie to nie interesuje w ogóle. Hindsight, czy ja to kojarzę? Nie wiem, zaraz zobaczymy. It's hard not to think about how time has changed the memory of you. How it will continue to change, to shift, until I'm left with a version I've created in my head. I'm packing things up, clearing out your stuff, sorting through memories that twist and turn, depending on the way you look at them. It's hard not to drift into the past. Jakoś nie pamiętam tej gry ze wcześniejszych jakichś zapowiedzi, ale podoba mi się. Stylistycznie przede wszystkim. To remember everything all at once. Back when you were still here. Właśnie sprawdzam, czy mam to na wishliście. Co ciekawe, nie mam tego na wishliście. Nie wiem, jak ja to przegapiłem, ale właśnie na mojej wishliście to wylądowało. Generalnie, bo gra no szczególnie stylistycznie wygląda fajnie. Nie wiem, czy zagram, bo no trochę czasu brak, ale
Ale być może, zobaczymy. Our studio's called Cardboard Computer, and it's just three of us. So my name's Jake Elliott. I'm the writer in the studio, I guess, in the team, and I also do a lot of programming. Tomas and I kind of share programming. It's like art, writing, sound. I was playing music and some touring and making records. I guess I caught Jake in his last year. We were at the School of the Art Institute of Chicago. All three of us were living in Chicago around 2010, I think. Tomas and I wanted to make a video game, and we had a few other ideas before we settled on Kentucky Route Zero. We brought O Boże, to są twórcy Kentucky Road Zero. O wow, okej. spring of that same year, 'cause we Nawet nie were wiedziałem, że oni tylko to we somehow trójkę managed to zrobili. release Cześć, czy będzie zapis? Tak, będzie second zapis, act jak in najbardziej. 2 months. Będzie opublikowany od razu, jak tylko YouTube to przetworzy, to będzie zapis na YouTubie. It would be Friday night, and we'd be like, okay, I bet if we worked all night tonight, I bet we could publish this game Ta gra tomorrow. jest podobno pojebana, nie grałem w nią. We would work all night and it wouldn't be quite done. We'd be Ale like, okay, but I bet we could do Sunday. Head na I pewno bet bardzo if we ją kept polecał, jak going, jeszcze na TV gry and, pracował. Didn't end up being possible, so we had to adjust our expectations a little bit. 7 years, with like another 3 years before that. Learned a lot about our own processes, and I think that's still kind of carrying over into the new project. Right after KRZ came out, I think we moved directly into this new game. But the idea has been kicking around for years. Maybe as old as KRZ. We're working on a new project. It's the first project we're really seriously focusing on performance as like kind of a core part of the piece. KRZ, it's like very still, there's not a lot of animation, everything is sort of like these slow, idle tableaus. So we're sort of doing a lot of R&D with making it more lively. This is a version of like fully animated characters that we can do as a 3-person team, basically. To jest właśnie zajebiste generalnie w jakimś wykorzystaniu AI i tak dalej, że robią psa nagrywając swoją twarz, świetne. It was a more staggered sort of development, and now we've known each other for so long and we're so comfortable with each other, and I think that informs making the new work in a way that feels substantial and exciting. The new game, it's about a different tempo. It's faster and hopefully funnier, and There's comedy in KRZ, but it's a tragedy. but it's a tragedy. It's not a tragic comedy though. No, it's just a tragedy. Yeah. Yeah, just a tragedy. Wait, jak ta gra się nazywa? Będzie tutaj tytuł? Nie będzie, Boże, jakoś Cardsi, ale nie wiem jak to wpisać. Podejrzewam, że jeszcze nie ma na Steamie, skoro tego nie reklamują tytułem. Ale jest in the works. I teraz jakaś Kalifornia, czy coś w tym stylu. Some skill sets are a curse. Maybe someday I'll find the peace in that. I jakieś mechy. Today is not that day. I hope tomorrow is different. Takie no niezbyt mnie się podoba, szczerze. Dużo żółtego, trochę flashbacki do cyberpunka. Ogólnie. Yarn All. Zobaczymy, czy ich kojarzę. A Link to the Past was the reason I got into making video games. It was from my dad. He passed away, and that was one of the last things that he left. I came back to it when I was in my early teens. It was just a really sentimental and emotional experience. And when I beat it, I was like, oh man, I really want to make an experience like this for someone else. So I started to make my own game, and I would stream the whole process. And I had a pretty active community on Twitch, and Chris was one of the first people. I was thinking, how am I going to make this game alone? Then one day, he started typing in my chat. He said, do you have a mic? That's how it all got started. Hey, I'm Chris. Nawet nie wiedziałem, że jest jakaś scena ludzi, którzy streamują robienie gier na Twitchu. Ja tam gdzieś kiedyś trochę streamowałem game devu, ale jakoś
nie wiem, nie umiem się wtedy skupić, plus po prostu wtedy mi wchodzi takie skupianie się na tym, żeby też komentować, a nie tylko skupić się na tym, żeby coś robić i dlatego tego nie robię głównie. Very excited. Like I've talked to Alma as much as I've talked to Chris. And then, you can hold it again to charge again, and hold it again to charge again. Yeah, that's awesome. After work, we both come home and start working on the game. Then at the end of 2020, I shot him a message one day and I said, hey, are we really gonna make this game? He said, yeah. I quit my job that day. And then in 2021, we started Yarnell. I was like, man, he is fully on board. So from that point, I just figured that he would be the best person to work with. He does everything code and I do everything art. We'll just hop in a meeting for like a good hour, but then it ends up being like 3 hours, 4 hours, because we get excited just talking about different ideas. It was definitely emotional. Now all of this is happening and all of this is real. If I didn't get A Link to the Past from my dad or even Wind Waker later from my mom, just getting those games as a kid is what motivates me now to want to make an experience just like that. Niezbyt mi się gra podoba generalnie, także tak. Outer Wilds, okej. Dobra. Też nie grałem w grę, ale dużo dobrego słyszałem. And I just wanted to reassure everyone that no, you did not collectively hallucinate our announcement of Outer Wilds for the Nintendo Switch. It's possible we were a bit over-optimistic on the time frame. At this point, it's possible we just fundamentally misunderstand the Gregorian calendar, but it's still happening, and we're working hard to bring a great version of Outer Wilds to the Switch. Thank you for your patience. We'll have new info for you as soon as possible. With that said, we also have some good news. Okej, czyli przesunęli, jak rozumiem, premierę Outer Wilds na Switcha, bo pewnie miała być w tym roku. Ale za to będzie port na nową generację konsol. I za darmo, i bardzo dobrze, to szanujemy, kiedy te update'y nowe generacje są za darmo dla ludzi, którzy już te gry posiadają. I jak rozumiem, teraz będziemy mieli ogólnie serię gier, które będą portowane na inne platformy, jak na przykład Pathless, do którego, o ile się nie mylę, Austin Wintory robił soundtrack, wydaje mi się. Kojarzę generalnie, ale będzie w Game Passie i na Switchu, z tego co było widać. Your every move intensifies my pain. Your blind ambition, all your good intentions. Everything you touch turns to ash. Coś co ciekawe, na Steama, jak rozumiem, chyba będzie wydane. Bo wcześniej na Steamie nie było, no i też Game Pass znowu. Większość, podejrzewam, tych gier Annapurny będzie w Game Passie, bo dla niej kasy i na dotarcie do ludzi, jakby nie patrzeć. Nie kojarzę tej gry. Na początku mi się podobała, ale już mi się przestała podobać po tych kolejnych scenach tego trailera. A to What Remains of Edith Lynch. Okej. I też będzie darmowy upgrade na nową generację konsol, także super. I teraz coś z Niemiec. Znowu jakieś studio, które masowe w vlogu, co ciekawe. For a long time, I didn't even know that I wanted to make games. And I always loved writing stories in school.
and learning about the mechanics in video games. At some point I just thought, okay, maybe I can combine those two things. I'm a computer kid. I liked working in these creative programs, and those were the first steps of kind of like expressing myself. My name is Kai and I'm a writer and one of the co-founders of Third Shift. I'm Fabian. I'm the artist and one of the co-founders of Third Shift. Right now we are in the west of Germany, in my apartment, which is at the same time the headquarters of our little company. When we started thinking about our project, we did a lot of brainstorming actually on this balcony here. And this was when the idea was born. Forever Go is a story-driven road trip adventure game where you play as Alfred. Kurwa, instant normalnie wishlista, gdzie jest Steam? Give me Steam. The story is inspired by a trip I took down the Pacific coast. Fabian and I were always interested in the diverse landscapes in North America, and that's where a lot of the inspiration came from. When Kai was about to go on this road trip, he asked me to lend him my camera. After he came back, he shared that book with me, like as a thank you. And this was actually taken in the middle of nowhere. You can drive for hours on end, and there's just no one. And this was just crazy to see. Yeah, we have a scene just like this in the game. To wygląda jak Life is Strange 2, come on! Tamta scena na pustyni, come on! We started redesigning Alfred and making him a little bit more lifelike. Alfred's main purpose is to document this trip. Usually the games that stuck most with us are story-driven games. I'm just excited to... Jezu, to wygląda jak Life is Strange, tylko w trochę gorszym wydaniu graficznym, mam wrażenie. Trochę innym stylu, może nie gorszym. Ale kurwa, no to jest instant. Właśnie dlatego uwielbiam oglądać Annapurna Interactive Showcase, bo tu są takie perełki jak to na przykład. To się nazywa Forever Ago. I właśnie dodałem to do wishlisty, też polecam. Bo wygląda bardzo fajnie. I ma bardzo Life is Strange vibe, także... Dla mnie wszystkie gry, które mają Life is Strange vibe, są jakby instant. To już jest z kolei zdecydowanie granie dla mnie. Ciekawe, nie spodziewałem się tutaj loga Santa Monica Studio, jakby... Czemu to jest na pokazie Annapurny, skoro to jest studio Sony? To jest gra o plemniku. What the fuck? Okej, to bardzo dziwne, bo tam nawet było napisane na dole, się tym Sony podpisało, jakby czemu to jest tutaj jakiś, no pewnie to jest jakiś co-publishing, ale interesujące. Graficznie mi się to za bardzo nie podoba,
Ale font ma bardzo Life is Strange'owy. O, pokazali bardzo dużo, widzę. Okej. Making games is a process. You try and guide it, but you're trying to guide like a gushing river. Often people reach for stories they've already heard. We really want to pull from our own experience as much as possible because it feels the most kind of real. I'm Laura. I'm the director at Dreamfield. This is the Hellfire Club. Way back when Dreamfield started, this is one of the first places we came for like research. Ireland is full of ruins, and those ruins speak to a history of violence sometimes, a history of change as well. Dreamfield started as a label for my own work, and then I met Leah. It was just going to be a few sessions, but it turned into like a full-time week just exploring. We developed loads of ideas, and one of them became If Found. Suddenly there was a dynamic. We're like playing off each okej. other. As more and more Tylko people twórcy come If in, Found, like, no to już mi coś więcej mówi, bo grę kojarzę. I think like creativity is when Nawet mam ją kupioną, tylko nie grałem. from somewhere else and like see how they could join or like what they could do together. And when you have lots of team members, that just happens. It's really important to me that we have the energy and we enjoy it when we come here. So like today, instead of showing computer screens, I wanted to show like Dreamfield is like all of these people coming together. The new game is set in kind of like a fantasy version of Ireland. Probably the most obvious first detail is that all the characters are cats. Do we see a theme here? We have something very unique. We have themes that I think are very relevant these days about coming together in the face of adversity. Everything drowned will someday rise from the deep. The eerie message and theme of our game. And lots of cute cats. The goal is to be creative together and make something that is worthwhile. I think what's fantastic about Dreamfield is that whether you're working on the music or the art or the programming, you're really invited to like bring your best to the table. Everyone kind of leaves a mark on it, which is really nice. In a lot of ways, I think Dreamfield has become more polished as we've gone on. I think this game will feel more polished even compared to Found, but I hope that we still bring that edge of like exploration and adventure into it. I Lost Wild. Nie wiem, czemu chcę powiedzieć, że kojarzę ten tytuł, ale zaraz zobaczymy. Chyba nie kojarzę jednak. Chociaż są dinozaury i to nawet ładnie wyglądające. Pytanie, czy tak wygląda gra, czy to jest tylko jakiś cinematic. No jeżeli rzeczywiście tak ta gra wygląda, to jest koks. No teraz już wygląda trochę gorzej oczywiście. Ale nadal wygląda dobrze. Wygląda fajnie też. Czemu ja ciągle zamykam tego Steama? Boże. Trzeba dodawać do wishlisty. Jak to się nazywa? The Lost Wild, Thank you so much for tuning in to our second annual Annapurna Interactive Showcase. We hope you enjoyed it, and we will see you all again next summer. I na tym też co ciekawe kończymy. Dobra. Także całkiem bym powiedział owocny stream. Mimo że krótki. No to 3 gry tak naprawdę tutaj najbardziej się dla mnie wybiły. Okej, czy ja mogę to posortować po dacie dodania? Date added, tak. Ten na końcu, The Lost Wild, wygląda spoko bardzo. Najmniej z tych rzeczy, które teraz dodałem do
do wishlisty jest te Hindsight, to takie najmniej mi się podoba, ale też Forever Ago ma takie, boże, vibe Life is Strange, że wow. Thanks for watching. Dobra, aż odpalimy sobie, czemu nie, stronę na Steamie. Okej, widzę, że te screenshoty nie są w zbyt wysokiej rozdzielczości. Nie wiem, czy tak powinny pokazywać. O, teraz się naprawiło. Nie no, serio, tak silny Life is Strange vibe, tylko że no trochę inna stylistyka, trochę mniej realistyczna. Ale no wygląda świetnie po prostu. Po prostu wygląda świetnie. Czy jak zrobię tak, to się odpali muzyka ze Spotify'a? Nie, czyli może tak. Generalnie. Także no, te Forever Ago wygląda super. Nie powiem. No, oczywiście podobne do tych dwóch gier, ma to sens. Jak najbardziej. No i te The Lost Wild. Coś jeszcze chyba chciałem dodać. Wydaje mi się, że coś jeszcze, że chyba coś pominąłem. Ale nie wiem co. I też sorry, jeżeli dropił ten stream, bo no coś jest nie halo z YouTube'em, mam wrażenie, bo mi internet działa dobrze. Robiłem tego speed testa i tam było wszystko ok. Także nie wiem, dlaczego tak to wyglądało, jak wyglądało, ale cóż. Słuchajcie, aż sobie przeleczę przez ten stream, bo mam wrażenie, że w którejś grze zapomniałem, która była robiona przez tą dwójkę z Niemiec, o ile się nie mylę. Chyba, że coś mi się powaliło, ale wydaje mi się, że nie. Teraz zobaczę. Mam nadzieję, że to na szybko lecę i znajdę to tak po prostu lecąc po streamie. Chyba, że to oni byli za to odpowiedzialni? Nie, to oni byli odpowiedzialni za te Forever Ago, okej. Ale czy ja jeszcze czegoś chciałem dodać, tylko jakoś mi to uszło z głowy? No chyba nie. No nie wiem. W każdym razie, jak mówiłem, bardzo owocne show, bardzo krótkie i takie lubimy najbardziej. Także zdecydowanie zapraszam do wishlistowania tych gier, o których przed chwilą powiedziałem. No i jak inne tu was zainteresowały, to również. I cóż, zbliżamy się pomału do Gamescomu. Gamescom się odbędzie w tym roku 23 sierpnia, ta główna konferencja jeszcze nie ma chyba dokładnej daty, a przynajmniej nie mam jej zapisanej i żadnych rzeczy nie są przygotowane. Ale na pewno też Gamescom będzie streamowany. Być może już z nowej lokacji, bo też się będę przeprowadzać niedługo. No ale to się zobaczymy. A na razie dzisiaj wam dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało mimo lekkich problemów technicznych. Sorry też, że tam na początku dźwięku nie było, ale zapomniałem mieć włączonego Discorda. Teraz mam tak skonfigurowanego OBS-a, że muszę mieć Discorda włączonego, żeby audio mi przechwytywało z całego systemu. Zgłupie trochę, jak ten plugin działa, ale cóż. Tak czy jak, jeszcze raz, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia na kolejnych streamach. Pa, pa!